Czasami bardzo się staramy, bardzo i nam nie wychodzi. Ale bywa też tak, że bardzo się staramy i wychodzi nam za bardzo. No i chyba właśnie o tym dzisiejszy film. Spójrzcie na pudełko i spróbujcie zgadnąć, co mi wyszło za bardzo. Ale zanim ten fantastyczny gwóźdź programu, zacznijmy od początku. Brązowa farba akrylowa, właściwie jakaś nędzna resztka, bo na końcu mi jej zabrakło. No i gąbeczka, tym maluje się szybciutko. Zabrakło mi trochę brązowego, uzupełniam czarnym. Plan był taki, żeby zrobić dawno niewidziane na tym kanale spękania jednoskładnikowe. Jeżeli spękania jednoskładnikowe to dla Was magia, mam dobrą wiadomość. Zrobiłam jakiś czas temu specjalny film o tych spękaniach i zostawię Wam go w opisie wideo. Jedna z zasad jest taka, że im grubiej nałożymy preparat, tym grubsze spękania uzyskamy. Nie chciałam takich całkiem drobnych pajączków, więc nałożyłam dość grubo. Preparat nakładam wszędzie, na pokrywkę, boki oraz dno. Teoretycznie dno mogłam sobie odpuścić, ale chciałam zrobić na nim ewentualne próby. Gdy preparat wyschnie, gdy preparat bardzo dobrze wyschnie, podkreślam, możemy nakładać farbę akrylową. Wybrałam białą. Przy spękaniach jednoskładnikowych spękania pojawiają się praktycznie natychmiast. Z boku mam przygotowaną suszarkę, bo gdy zobaczę, że spękania są za drobne, natychmiast zaczynam je suszyć i one znacząco się powiększają. Tym razem suszarka nie była mi potrzebna, ponieważ wszystko pęka jak złoto. Teoretycznie to fantastyczna wiadomość, a praktycznie to nie za bardzo, ponieważ pomysł mam taki, żeby na tych spękaniach odbić szablon czarną farbą, ale ten szablon ma bardzo delikatny wzorek. To są takie napisy i obawiałam się, że przy takich fantastycznych spękaniach te napisy będą nieczytelne, będą wyglądały brzydko i zgubią się w takich wielkich, popękanych rowach. Dno pudełka jest ok, bo tutaj to nie ma znaczenia. Natomiast góra pudełka, na wieczku te spękania są ogromne. Absolutnie za duże do mojego pomysłu. Pudełko trafiło do kąta i 2 dni zastanawiałam się, co z tym fantem zrobić. Pierwszy pomysł miałam taki, żeby cieniutkim pędzelkiem delikatnie wyszczuplić te spękania, czyli odrobinę je zamalować, żeby wyglądały delikatniej. Ale znacie mnie, przegrałam z moim lenistwem i po prostu rozwodniłam białą farbę akrylową, wszystko pomazałam i teraz tak wygląda moje pudełko. No cóż, nie do końca taki był plan, ale oczywiście wiemy, że w deku twardym trzeba być, a nie miętkim. Nie odpuszczam i lecę z pudełkiem dalej. Szablon będzie. Na razie piękna serwetka z bluszczem. Serwetkę rozwarstwiam, zostawiam jej tylko jedną górną część, tą część, na której namalowane są listki, a następnie wzory wycinam, a raczej wyrywam pędzelkiem namoczonym wodą. Moje pudełko pomalowałam białą farbą akrylową i powiem Wam, że trochę to bez sensu, ponieważ bluszcz jest na takim lekko przydymionym tle. To jest takie écrit i wystarczyło, żebym pudełko pomalowała na taki kolor, a tła z bluszcza nie byłoby zupełnie widać. Serwetki przyklejam klejem do decoupage i zwróćcie uwagę, że tło z bluszcza będzie widoczne, ale uważam, że to całkiem fajnie wygląda i nie przeszkadza. Ale troszkę się narobiłam, żeby te listki tak ładnie wyrwać i żeby tego tła zostało jak najmniej. Klejenie serwetek to bułka z masłem, szczególnie gdy to są małe wzory. Wystarczy klejem przelecieć od góry i to wszystko się trzyma. A jeżeli serwetkę kleimy na spękania jednoskładnikowe, to te spękania bardzo dużo wybaczają, ponieważ ewentualne zagniotki na serwetce są praktycznie niewidoczne, bo one jakoś tam się stapiają ze spękaniami i naprawdę to fajnie wygląda, nawet jeżeli przyklejenie serwetki wyjdzie tam słabo. Gdy wszystko wyschnie, pudełko lakieruję ze wszystkich stron lakierem akrylowym matowym. A to jest bardzo fajny, bo samoprzylepny szablon. Można go oczywiście kupić w sklepie Inspirello i link do szablonu oraz do wszystkich innych produktów zostawiam Wam w opisie. Dzięki temu, że są samoprzylepne i cieniutkie, są niesłychanie dokładne. To olbrzymi plus. Ale przez to, że są cieniutkie, trudno je umyć. No i to niestety jest minus, bo podczas mycia łatwo je zniszczyć.
A może dodam parę słów, bo oczywiście ja używam tych szablonów do farb, ale jeżeli macie ochotę i taką fantazję, to możecie je zastosować także do past. Ale jak wspominałam, z pasty ten szablon ciężko się myje i podczas mycia często te szablony uszkadzałam i od tego czasu dałam sobie spokój z pastami i używam do farb. Powiem Wam uczciwie, nawet ich nie myję. Przyklejam do kartki i tak czekają na następne użycie. A teraz trochę malowanek, ponieważ spękania jednoskładnikowe miały mi służyć jako efekt drewna, jako podstawa do tego efektu. Kółeczko pędzelkiem namalowałam po prostu dla ozdoby, a teraz kreseczki, które mają imitować deski. Po bokach kreski robię mocniejsze, bo one tutaj świetnie się sprawdzą, ale u góry na wieczku stosuję bardziej rozwodnioną farbę, żeby szablon był dobrze widoczny, bo on mi się niesłychanie podoba, a na tych spękaniach już troszkę stracił na widoczności, a jak jeszcze dołożę czarne kreski, to w ogóle wszystko będzie za bardzo. Prawdę mówiąc, to nie wiem, czy się ze mną zgadzacie. Dzielę się tutaj z Wami swoimi przemyśleniami, ale napiszcie, czy faktycznie, czy przesadzam, czy te spękania były za mocne, czy te kreski niedobrze, gdyby były za grube. Napiszcie koniecznie, bo może wcale tak nie jest, może po prostu robię z igły widły. A to są przypieszki zrobione z masy super lekkiej plus odbita pieczątka. I ostatecznie moje pudełko, w którym spękania jednoskładnikowe wyszły bardzo za bardzo, wygląda tak. Jak zwykle w opisie wideo szukajcie informacji o wszystkich produktach, których używałam w filmie. Uwaga, uwaga, na koniec ważne pytanie nie na temat. Pytanie do Polaków. Czy jeżeli oglądacie film po polsku i rozumiecie, co do Was mówię, to włączacie czasem polskie napisy? Wasza odpowiedź jest dla mnie bardzo ważna. Dzięki temu będę lepiej wiedziała, czy napisy dla osób z zagranicy muszę robić tak, żeby idealnie zgadzały się z tym, co mówię, czy raczej robić w ten sposób, żeby tłumacz miał łatwiej. A raczej ten automatyczny translator z YouTube'a miał łatwiej. Z góry dziękuję.